Cześć moi mili, czołgiem. Z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego Tank Models. Witam serdecznie moich subskrybentów. Witam również widzów mojego kanału, których zachęcam do zasubowania mojego kanału, tak aby mi ułatwić życie i współpracę z YouTube'em. Zapraszam też oczywiście do sklepu internetowego, który mieści się pod adresem www.tankmodels.pl. No i jak sami widzicie, ciągnę temat samochodów pancernych, sowieckich samochodów pancernych BA. W tym unboxingu zobaczycie kolejną odsłonę BA3, BA6, który znajduje się pod numerem 9, czyli to jest kolejna modyfikacja BA6, a tym samym BA3, z tym, że tutaj już jest ta nowa stożkowa wieża, tak jak w BA10, ale uwaga, tu już nie mamy armaty 45 mm, tylko mamy ciężki karabin maszynowy. Dość nietypowa konstrukcja. Wyprodukowano kilka takich wersji. Nie wiem dlaczego nie jest to wytłumaczone. Chodziło najprawdopodobniej o odciążenie, zmniejszenie po prostu po walkach z armią japońską, jak i również w Hiszpanii. Po prostu wymyślili, że trzeba odciążyć troszeczkę samochód i zamiast armaty zamontowali DSK, który ma kaliber 12,7 mm. Oczywiście tutaj już nie ma w jarzmie drugiego karabinu, jest standardowy karabin maszynowy już tylko i wyłącznie w kadłubie samochodu. Tak prezentuje się pudełko. Z tyłu mamy po prostu pomalowany na zielono model. Oczywiście można go pomalować również w trójbarwne camo, tak jak to Sowieci malowali na przykład w Azji w czasie wojny z właśnie armią japońską na terenie Chin. Tak prezentuje się zawartość pudełka. Czyli mamy standardową torebkę strunową z zestawem kalkomanii, jak i również z żywicznymi kołami, które do tej pory Unimodels dodawał gumowe. Prezentowałem Wam ten dokładnie zestaw gumowy, jak i również żywicznych w poprzednich unboxingach samochodów pancernych BA10, BA3, 6. I teraz posłuchajcie, nowością jest tak naprawdę tylko ta ramka, ale oczywiście obejrzymy wszystko po kolei, co znajduje się w tym opakowaniu, w tym modelu. Tutaj widzę, że już nie będziemy niektórych rzeczy ruszać i zaraz sobie porównamy, jak to wygląda. Czyli tak, według standardu mamy dwie ramki A, mamy ramkę E, znajdziemy oczywiście ramkę B i tutaj wycinkę właśnie z innych modeli BA, wykonane z takiego bardziej oliwkowego plastiku zielonego. I tu już mamy pozaznaczane na instrukcji, których elementów nie używamy. Tutaj mamy już za daleko, trochę ktoś wyciął. Używamy tylko tych dwóch, dokładnie tej rzeczy używamy i po prostu montujemy je w jarzmo wieży. I tak samo, tak naprawdę używamy tylko tego elementu, tego i tutaj. To wszystko. I nic więcej z tego nie bierzemy. No i oczywiście to jarzmo jeszcze. Instrukcja standardowa, jak przy każdym innym BA czy też BT. Mamy tutaj na podwoziu gaza AAA, 3 razy A. Właśnie pokazane, jak montujemy sobie ten układ jezdny. Tu oczywiście obcinamy część ramy. Pozostałe elementy, ten różni się od BA3, BA6, oczywiście tylko i wyłącznie tymi elementami.
I sobie zasuwamy teraz do unboxingu. Czyli zaczynamy od najmniejszych ramek. Dwie ramki z podwoziem, znaczy elementami kół tak naprawdę i części podwozia, czyli te same ramki, które mieliśmy do tej pory. I tak samo mamy, proszę bardzo, ramkę o numerze 318B, czyli pozostałe elementy podwozia. Mamy też błotniki. Ta sama ramka 320C i 318B znajdują się dokładnie w modelu, posłuchajcie, Gaza. No i ramka, proszę bardzo, tutaj oczywiście z karoserią, z błotnikami, elementami właśnie karoserii, drzwi, dziobem, podłogą. Tak w ten sposób wygląda. Tak jak już mówiłem, niestety tutaj nie mamy takich idealnych detali jak na opakowaniu. Widzimy, że wszystkie te śruby, nity mamy zamontowane. Niestety tutaj jest, trzeba to dorobić we własnym zakresie. Tak to się prezentuje. No i nowa ramka z wieżą już tutaj właśnie z tą stożkową, która też niestety nie zawiera wszystkich nitów. Parę rzeczy trzeba dorobić, ale jest masa materiałów. To jest ramka o numerze 262F. Tu mamy skrzynię, tu mamy tych elementów nie używamy, jedynie te, które znajdują się tak naprawdę, część elementów na tym wyciągniętym elemencie. Model jest naprawdę składalny, prosty model uproszczony. Pamiętajcie, że to są modele dawnej rosyjskiej firmy Skif, jeszcze która działała w okresie ZSRR. No w tej chwili mamy już Federację, znaczy teraz mamy już Ukrainę. Te zestawy Skifa były w Ukraińskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republice, a w tej chwili mamy państwo już Ukraina i w tym momencie Unimodels, jakim jest ukraińska firma, zostały przejęte przez Ukraińców. No i moi mili, powiem Wam, że... Aha, no tutaj oczywiście jeszcze jedna rzecz. Mamy oczywiście tutaj kalkomanię, też taki ogólny miks kalkomanii i tutaj mamy oczywiście żywiczne koła zamiast gumowych, które czasami zdarzało się, że pękały. Mi się to nie zdarzało, ja słyszałem o tym, że po prostu niektórym osobom możliwe, że były jakieś falerne odlewy. No i mamy tutaj 12 kół żywicznych. No i na tym, posłuchajcie, dzisiaj zaprzestaniemy. Skończył się unboxing właśnie BA9, czyli kolejnej modyfikacji BA3, BA6. Tym razem bez działa, tylko z ciężkim karabinem maszynowym DKS 12,7 mm. Bardzo dziękuję za uwagę. Zapraszam na zakupy do sklepu www.tankmodels.pl. Pamiętajcie, że macie również opcję odbioru osobistego od godziny 17 do godziny, no nawet czasami 21, tak mi się potrafi zasiedzieć. Mieścimy się w Warszawie oczywiście. Dziękuję Wam za uwagę. A, jedna rzecz, czasami się zdarza, że jesteśmy w sobotę i na przykład jeżeli ktoś jest spoza Warszawy i ma czas tylko w sobotę, to proszę dać o kontakt. Jeżeli tylko będę mógł, będziecie mogli podjechać po odbiór zamówienia, oczywiście też w sobotę. Tak planuję, że mniej więcej w pierwszą i w trzecią sobotę będę dodatkowo jeszcze tutaj u siebie w biuro magazynie, w Alejach. W każdym razie dzięki serdeczne za uwagę, życzę miłego dnia i do następnego unboxingu. Czołgiem, trzymajcie się.